Serdecznie zapraszam do odcinka 64 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część pierwsza. W poprzednim 63 odcinku opowiedziałem o XVIII-wiecznych magach, hrabim de Cagliostro i lekarzu Mesmerze. W tym odcinku opowiem o początkach historii ziemi Kanaan. Odcinek ten jest początkiem serii Potomkowie ludu Kanaan, będącej kontynuacją mrocznej historii. W tym i w kolejnych odcinkach spróbuję uporządkować historię jednego z ludów pochodzących z Kanaan w możliwie krótki i zwięzły sposób. Jednakże najistotniejsze treści będą dotyczyły potomków i ich znaczenia w tworzącej się historii oraz działań na arenie międzynarodowej związanych z sektami i organizacjami, o których była mowa wcześniej. Nazwa Kanaan została zapisana za pomocą hieroglifów na steli Mernptacha i oznaczała starożytną krainę na wschodnim wybrzeżu Morza Śródziemnego, czyli obszary współczesnej Palestyny i Syrii, aż do Eufratu i Fenicji. Historia ziemi Kanaan zaczęła się już 3000 lat przed naszą erą, kiedy na terenie współczesnej Palestyny pojawiła się cywilizacja epoki wczesnego brązu. Wkrótce tereny te zaczęli osiedlać Semici, których w tekstach biblijnych nazywano Kananejczykami. Osiedleńcy zajmowali się głównie uprawą roli, jak również zaczęli budować pierwsze miasta. Dla wyjaśnienia, ludy semickie posługiwały się różnymi językami z tej samej grupy językowej i byli to między innymi Akadyjczycy, Asyryjczycy, Babilończycy, Hebrajczycy czy wywodzący się od nich Izraelici, Żydzi, Arabowie i część Etiopów, czyli lud zamieszkujący obszary na południe od Egiptu. Nazwę Semici przypisuje się niemieckiemu historykowi Augustowi von Schlosser. Po raz pierwszy wprowadził ją zaledwie 243 lata temu, w 1781 roku. I pochodzi ona od imienia biblijnego Sema. Sem był jednym z 3 synów Noego i uważany jest za symbolicznego przodka ludów Bliskiego Wschodu. Zgodnie z Biblią sam żył aż 600 lat. Semitami nazywają się współczesne ludy z terenów Syrii, Izraela, Libanu, Jordanii i państw Półwyspu Arabskiego, ze szczególnym wskazaniem na Żydów. 800 lat po przybyciu pierwszych osadników na ziemię Kanaan przybyły tam ekspansywne ludy koczownicze zwane Amorytami. Amoryci należeli również do ludów semickich i na przełomie III i II tysiąclecia przed naszą erą opanowali prawie całą Mezopotamię i część obszaru Syrii. To właśnie Amoryci przyczynili się do upadku sumero-akadyjskiego państwa III dynastii z Ur. Na podbitym terenie utworzyli wiele wrogo nastawionych do siebie państewek, z których najsilniejszym okazał się Babilon. Najsłynniejszym władcą Babilonu był król Hammurabi, rządzący Babilonem przez 43 lata. Amoryci przejęli kulturę sumero-akadyjską i stworzyli podstawy państw babilońskiego i asyryjskiego. Wkrótce po Amorytach do Kanaanu przybywają Hebrajczycy, czyli jeden z ludów semickich opisanych w Biblii. Hebrajczycy pochodzili od Jakuba, zwanego również Izraelem. Jakub, którego dzieje przedstawia pierwsza księga Mojżeszowa, był synem Izaaka i Rebeki. Abraham był ojcem Izaaka, a Rebeka była wnuczką jego brata Nachora. Jakub miał brata bliźniaka Ezawa, z którym walczył już w łonie matki. Ową walkę Jahwe objaśnił słowami: 2 narody są w twym łonie, 2 odrębne ludy wyjdą z twych wnętrzności. Jeden będzie silniejszy od drugiego, starszy będzie sługą młodszego. Według Biblii Jakub był człowiekiem spokojnym, faworyzowanym przez matkę Rebekę, a Ezaf
był zręcznym myśliwym, pupilem Izaaka. Chociaż Ezaf był pierworodnym, to za potrawę zgotowanej soczewicy odstąpił ten przywilej Jakubowi. Jakub uzyskał podstępem błogosławieństwo od ojca Izaaka, wykorzystując jego słaby wzrok. Wkrótce z powodu gniewu brata Ezawa Jakub udał się do Haranu, do brata swojej matki Labana, którego obie córki, Rachelę i Leę, poślubił. W Księdze Rodzaju opisana jest walka Jakuba z aniołem Bożym, którą zwycięża Jakub. Pokonany anioł wypowiada słowa: odtąd nie będziesz nazywał się Jakub, ale Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi i zwyciężyłeś. W języku hebrajskim Izrael znaczy walczący z Bogiem. Zgodnie z Biblią hebrajską Jakub, czyli Izrael, miał 12 synów z 4 różnymi kobietami i od tych synów wywodzi się 12 plemion Izraela, pomiędzy które została podzielona ziemia Izraela za czasów Jozułego. Ostatecznie król Saul zjednoczył plemiona Izraela w jedno państwo, nazwane Królestwem Izraela. Jakub zmarł w wieku 147 lat po 17 latach pobytu w Egipcie i został pochowany w jaskini Makpela. Parę słów o Biblii. Religie chrześcijańskie opierają się na Piśmie Świętym zawierającym Stary i Nowy Testament. Judaizm opiera się tylko na Starym Testamencie, z którego używa, podobnie jak protestanci, 39 ksiąg. Stary Testament zaczął powstawać już w XII wieku przed naszą erą i jego najstarszym tekstem jest pieśń Debory z Księgi Sędziów. Kanon Starego Testamentu został ustalony pod koniec I wieku naszej ery. Kanon, czyli reguła postępowania, to zbiór ksiąg uznawanych za autentyczne i natchnione Pismo Święte, powstałe z inspiracji Boga. Dlatego też Żydzi, jak i protestanci nie uznają niektórych ksiąg przyjętych przez Kościół katolicki i prawosławny. Kanon hebrajski składa się z 3 części: prawo, 5 ksiąg Mojżesza, prorocy, księgi od 6 do 13 i pisma, księgi 14 do 24, razem 24 księgi, chociaż korzystają z ksiąg 39. Religia katolicka zawiera 46 ksiąg, a prawosławna 51. Niemiecki duchowny Marcin Luther w XVI wieku przyjął założenie, że kanon hebrajski jest bardziej pierwotny niż kanon chrześcijański. Dlatego też podobnie jak kanon hebrajski, kanon protestancki składa się z ksiąg 39. Stary Testament tłumaczony był w starożytności na języki aramejski, samarytański i grekę. Już w III wieku przed naszą erą w Aleksandrii powstało greckie tłumaczenie Starego Testamentu dla istniejącej tam gminy żydowskiej. Podobno polecenie przekładu wydał faraon Ptolemeusz II Filadelfos, który chciał zapoznać się z prawem żydowskim. Na rozkaz kapłana Eleazara 70 mędrców żydowskich przetłumaczyło księgi w ciągu 70 dni. Jednakże przekład kolejnych ksiąg trwał ponad 100 lat. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 64, w którym opowiedziałem o początkach historii ziemi Kanaan. Serdecznie zapraszam do odcinka 65 pod tytułem Potomkowie ludu Kanaan, część 2.